Cześć, z tej strony Radek. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o węzłach drogowych. Węzły drogowe służą do połączenia i możliwości wybrania różnego kierunku ruchu w miejscach, gdzie łączą się 3, 4 lub więcej dróg prowadzących z różnych stron. Na początku omówię elementy węzłów drogowych, żeby móc przejść dalej. Węzły składają się z jezdni głównych, jezdni drogi podrzędnej, łącznic, które mogą być łącznicami bezpośrednimi, które, jak sama nazwa wskazuje, prowadzi nas bezpośrednio z jednej jezdni na drugą. Zawsze, przynajmniej w krajach, gdzie jest ruch prawostronny, łącznica skręca w prawo. Łącznica półbezpośrednia to jest taka, żeby dojechać z jednej jezdni na drugą, musimy wykonać skręt w prawo, a później w lewo. Łącznica pośrednia, czyli taka, gdzie wykonujemy skręt o 270 stopni, żeby pojechać w lewo. Węzły składają się również z jezdni zbiorczo-rozprowadzających. Jest to droga usytuowana wzdłuż drogi głównej węzła. Na jezdni zbiorczo-rozprowadzającej pojazdy z drogi A zjeżdżają, żeby wjechać na drogę B, a pojazdy z drogi B wjeżdżają na drogę A. Odcinków przeplatania. Miejsce, gdzie łączą się pojazdy z jezdni A z tymi z jezdni B. Pasy wyłączania, czyli wyjazd z węzła. Pas włączania, czyli wjazd na węzeł. Węzły możemy podzielić na kilka sposobów. Jednym z nich jest podział ze względu na ich kolizyjność. Wyróżniamy węzły typu WA, WB i WC. Węzły typu WA to takie, gdzie nie występuje kolizyjność w żadnej relacji. Na węzłach typu WA przeważnie zawsze jest możliwość pojechania w każdą stronę. Węzeł typu WB to taki, gdzie główna relacja jest bezkolizyjna, ale gdy zjeżdżamy na drogę podrzędną, to jest tam skrzyżowanie. Węzeł typu WC to taki, gdzie jezdnie główne dwóch przecinających się dróg są na innym poziomie, ale już połączenie między tymi drogami jest wykonane za pomocą dwóch skrzyżowań. Węzły możemy podzielić również na liczbę dróg, która dochodzi do węzła. Są węzły trójwlotowe, czterowlotowe lub wielowlotowe. Omówię teraz nazwy węzłów oraz to, czym się charakteryzują. Chyba najbardziej popularnym węzłem jest koniczyna. Jest węzłem typu WA. Możemy na takim węźle pojechać w każdą stronę. Do jej budowy potrzebne są od 1 do 4 wiaduktów, 8 łącznic oraz czasami, ale nie zawsze, są też jezdnie zbiorczo-rozprowadzające. Są tutaj 4 łącznice bezpośrednie, którymi jedziemy w prawo, chyba że jesteśmy na przykład w Wielkiej Brytanii, to wtedy w lewo, oraz 4 łącznice pośrednie, którymi jedziemy w prawo, żeby pojechać w lewo, czyli robimy skręt o 270 stopni, czyli 3/4 koła. Zalety stosowania węzła typu koniczyna. Możliwość rozbudowy węzła etapami, możliwość zawracania na węźle, stosunkowo niski koszt budowy w porównaniu do innych węzłów. Do budowy wystarczą przeważnie tylko 2 wiadukty. Przeciwwskazania stosowania. Są tutaj 2 zjazdy i wyjazdy na jezdniach głównych. Jeśli nie ma jezdni zbiorczo-rozprowadzających, to następuje pogorszenie warunków ruchu na prawym pasie. W przypadku braku jezdni zbiorczo-rozprowadzającej, odcinek przeplatania występuje na prawym pasie jezdni głównej, co może powodować zatory na niej. Utrudniona jest widoczność pod wiaduktem w miejscu, gdzie występuje przeplatanie. Przy ograniczonym zajęciu występują krótkie łącznice pośrednie o dużym pochyleniu podłużnym. Przy ograniczonej wielkości węzła pas przeplatania pod wiaduktem wzdłuż jezdni głównej jest bardzo krótki. Innym, bardzo często spotykanym węzłem typu WA jest podwójna trąbka. Węzeł taki powstaje w wyniku połączenia 2 węzłów typu trąbka. Zalety stosowania takiego węzła. Możliwość stosowania przy niekorzystnym kącie przecinających lub łączących się dróg. Możliwość wykorzystania terenu w obszarze węzła na zaplecze techniczne zarządcy drogi. Przeciwwskazania stosowania. Niekorzystne warunki ruchowe na wszystkich relacjach. Budowa aż 6 obiektów inżynierskich. Wydłużenie czasu przejazdu przez węzeł. Skomplikowany sposób prowadzenia relacji skrętu w prawo. Brak łącznic pośrednich. Duża zajętość terenu. Według wielu ekspertów jest to najgorszy rodzaj węzła.
Innym węzłem typu WA jest krzyż maltański. Zalety. Węzeł charakteryzuje się tylko łącznicami bezpośrednimi i półbezpośrednimi. Nie ma tutaj łącznic pośrednich, znanych z węzłów koniczyna czy trąbka. Pod względem prowadzenia ruchu jest to najlepszy węzeł, gdzie z jednego kierunku na drugi przemieszczamy się najszybciej. Wadami tego węzła jest budowa wiaduktów o minimum 4 poziomach. Żeby wybudować taki węzeł, potrzeba zająć dużo więcej terenu niż w przypadku innych węzłów. W Europie jest tylko kilka węzłów tego typu. Najbliżej naszego kraju węzeł typu krzyż maltański znajduje się w Holandii na połączeniu A4 z A12 koło Hagi. Drugie znane mi miejsce, gdzie możemy spotkać taki węzeł, to okolice Bristolu w Wielkiej Brytanii. Na połączeniu autostrady M4 z M5 również jest węzeł typu krzyż maltański. Kolejny węzeł typu WA to turbina. W Polsce nie ma klasycznej turbiny. Są u nas węzły, które na przykład w 3/4 są turbiną. Takim węzłem jest Łódź Północ. Węzeł typu turbina charakteryzuje się podobnie jak krzyż maltański tym, że na łącznicach można utrzymywać większe prędkości niż na przykład w przypadku koniczyny czy trąbki. Wadami jest potrzeba zajęcia bardzo dużego terenu oraz w przypadku klasycznej turbiny budowa aż 10 wiaduktów. Klasyczna turbina znajduje się w Belgii na połączeniu A2 i A13 koło miasta Lumen. Teraz omówię węzły trójwlotowe. Węzeł typu trąbka. Jest to najczęściej spotykane całkowicie bezkolizyjne połączenie dwóch dróg. Wymagany jest jeden dwukierunkowy wiadukt. W zależności od sytuacji trąbka może być prawa lub lewa, w zależności w którą stronę jest skierowana. Węzeł typu trąbka to węzeł o pełnej liczbie połączeń z dwoma łącznicami bezpośrednimi, czyli skręty w prawo, jedną łącznicą pośrednią oraz jedną łącznicą półbezpośrednią. Najczęściej jest tak zaprojektowana, aby po łącznicy pośredniej korzystało możliwie najmniej pojazdów. Zalety stosowania. Stosunkowo mała zajętość terenu, możliwość funkcjonowania jako rozwiązanie etapowe, na przykład przy docelowym węźle Koniczyna. Przeciwwskazania stosowania. Zazwyczaj długa prosta na drodze poprzecznej poprzedzająca mały promień łuku w planie. Wjazd na łuk odbywa się tu z dużymi prędkościami. Niekorzystne warunki ruchu relacji skrętu w lewo. Możliwe ograniczenia widoczności ze względu na ukształtowanie sytuacyjno-wysokościowe. Innym węzłem trójwlotowym jest trójkąt. Jest to najwygodniejsze dla kierowców bezkolizyjne połączenie dróg z 3 stron. Są tutaj stosunkowo łagodne wszystkie łącznice z możliwością utrzymywania dużych prędkości. Wszystkie łącznice są tutaj albo bezpośrednie, albo półbezpośrednie. Wadami tego węzła jest konieczność budowy 3 wiaduktów. W porównaniu do trąbki należy zająć dużo większy obszar. W Polsce klasyczny węzeł typu trójkąt to Klucz koło Szczecina na połączeniu A6 z S3 lub na przykład węzeł Konotopa koło Warszawy na połączeniu A2, S2, S7 i S8. Kolejny węzeł trójwlotowy to Gruszka. Gruszka to takie trochę połączenie węzła typu trójkąt z trąbką. Nie ma tutaj łącznic pośrednich, jak w trąbce. Dzięki temu mamy możliwość uzyskania większych prędkości. Wadą natomiast jest potrzeba wybudowania 2 wiaduktów oraz co za tym idzie, potrzeba jest więcej miejsca na wybudowanie w stosunku do trąbki. Klasyczny węzeł typu Gruszka występuje na połączeniu S7 z S51 koło Olsztynka, a także właśnie budowany węzeł niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego na połączeniu A1 i S8. Ostatnim węzłem trójwlotowym jest półkoniczyna. Węzeł w takiej formie występuje w miejscach, gdzie przeważnie planowana jest rozbudowa kończącej się na węźle drogi. Węzeł posiada 2 łącznice bezpośrednie oraz 2 pośrednie. Wymaga budowy jednego lub 2 wiaduktów w zależności od drogi głównej. Dzięki takiej konstrukcji węzła jego przebudowa nie jest kosztowna i nie wymaga zamykania czynnych już przejazdów. Do tej pory omawiałem węzły typu WA, gdzie każda relacja była bezkolizyjna. Teraz omówię węzły typu WB, czyli takie, gdzie jezdnia główna jest bezkolizyjna, ale już droga podrzędna jest kolizyjna. Typowym węzłem typu WB, bardzo często spotykanym, jest węzeł typu Karo.
Jest to węzeł o pełnej liczbie połączeń z 4 łącznicami jednokierunkowymi oraz wiaduktem przechodzącym zazwyczaj nad lub pod trasą główną. Zalety stosowania: jeden zjazd z jezdni głównej, możliwość zawracania na węźle, brak odcinków przeplatania w obszarze węzła, łatwość dostosowania kształtu łącznic do nietypowych połączeń z drogami podrzędnymi, możliwość połączenia z układem dróg lokalnych, możliwość rozbudowy węzła etapami. Natomiast przeciwwskazania stosowania to ryzyko wjazdu pod prąd na łącznicę i jezdnię główną, filary i przyczółki obiektu stanowią przeszkody boczne, wymagają stosowania zabezpieczeń. Innym, bardzo często stosowanym w naszych warunkach węzłem typu WB jest półkoniczyna. Węzły typu WC są specyficznym rozwiązaniem, którego stosowanie jest uwarunkowane następującymi czynnikami. W przypadku dróg zamiejskich, gdy wielkość natężenia ruchu na relacjach na wprost na jezdniach głównych wymagałyby zastosowania sygnalizacji świetnej, a ze względu na płynność ruchu nie jest ona zalecana. Skrzyżowanie istniejące nie spełnia wymogów bezpieczeństwa i sprawności ruchu. Konfiguracja terenu pozwala na krzyżowanie jezdni głównych w 2 poziomach przy stosunkowo niskich kosztach. Zastosowanie skrzyżowania typu WC jako pierwszego etapu budowy węzła WB lub WA. W drugiej części filmu omówię węzły kombinowane, czyli takie, gdzie połączono 2 lub więcej typów węzłów jednocześnie. Dziękuję kolegom z forum Skyscraper City za pomoc w realizacji filmu. Szczególne podziękowania dla Leszka z Legnicy oraz Piotra za przesłane filmy. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz komentarz, co Ci się podobało lub nie. Dzięki!